Witamy wszystkich, chłopaki z petardy dotarli do Malagi. Mamy tutaj właśnie oto taką marinę. Chcieliśmy się tutaj wbić na ten stateczek, pytając tych panów, którzy tutaj obok stoją, czy byłaby możliwość po prostu zwiedzić go. No i to jest właśnie ten budyneczek, w którym toczą się walki byków. W związku z tym, że Chytry poszedł do kibla na dwójeczkę, to ja pomyślałem, że wejdę sobie wyżej i pooglądam tutaj tą miejską naturę. A to jest ciekawe, tu jest główna droga i po drugiej stronie jest główna droga, a tutaj jest taki kawałek parku, który po prostu wygląda, jakbyście byli w jakimś egzotarium. Zobaczcie, petarda, naprawdę. Dotarliśmy już z powrotem do naszej finalnej destynacji. Odkryj Auto, proszę bardzo, Rent a Car. Firma, która naprawdę mega fajnie się zachowała i spełnia nasze oczekiwania. Witamy wszystkich, chłopaki z petardy dotarli do Malagi. Doszliśmy do wniosku, że pójdziemy zobaczyć sobie tutaj tą marinę. Dodatkowo zobaczymy to miejsce, gdzie byki generalnie toczą walki. Chytry. Mamy tutaj Burger Kinga. Miło. Ciśniemy. W każdym razie idziemy sobie coś zjeść, bo jesteśmy głodni już strasznie. Widzę, że chłopaki tutaj mają jakiś problem z gościem. Dobra, to jest ciemno dupy tu jest, nie? Bo nie, poczekaj. Kurwa. No. Sorry, myślałem, że tu jest ciemno, a ja miałem okulary przeciwsłoneczne założone. Zamówiłem Ubera combo large, large'a mam, czyli dużego. Z frytkami i kolą. Kosztował mnie 8,49, tak? Nie, 8,45. I Chytry chyba z tego wychodzi, że zamawia to samo. Ale znając jego, będzie tutaj stał do jutra i będzie zastanawiał, co tu kliknąć. Przyszło nasze zamówienie. Ja już swego hamburgera zjadłem. Teraz wiemy, co Chytry zamówił. Bo zamówił 2 razy double. Ale to nie jest takie ciekawe jak to, że tutaj sprzedają piwka po prostu. Normalne. Dla mnie to jest zdziwko, powiem wam szczerze, bo chyba raczej sądzę, że u nas piwa nie sprzedają w Burger Kingu. No. Także tyle. Tak jak wam mówiłem, mój zestaw Whopper kosztował 8,45, a Chytry zapłacił dyszkę, tak? Ale miał te 2 takie mniejsze hamburgery, więc on posmakował mojego, a ja teraz jem jego. Mamy tu jeszcze co? Onion ringsy, czyli takie cebulki obtoczone w bułce. Więc jemy i spadamy. Jesteśmy pojedzeni, naprawdę wypchani do po prostu granic możliwości. Fuel, racket fuel. Na full, tak. Teraz właśnie sobie chodzimy po Maladze i trzeba powiedzieć szczerze, że jest tutaj ciekawie, bo mamy tutaj właśnie oto taką marinę z pięknymi jachtami, które się tutaj znajdują. Idziemy sobie wzdłuż, zobaczymy, co to w ogóle jest i wam wszystko pokażemy. Chcieliśmy się tutaj wbić na ten stateczek, pytając tych panów, którzy tutaj obok stoją, czy byłaby możliwość po prostu zwiedzić go. Mam jakiś rusek. No ale w związku z tym, że panowie powiedzieli, że takiej możliwości nie ma, to idziemy dalej, tak? To jak niemiecki, wyprodukowany przez niemiecką stocznię w 1997 roku. Ma trochę już jesenek, ale zobaczcie, że wygląda naprawdę imponująco. Naprawdę imponująco, tak. Zobaczcie. Kurwa kozak. Przechodzimy przez przejście dla pieszych, idziemy teraz do miejsca o nazwie Corrida. A Corrida to jest, tak wam powiedziałem wcześniej, miejsce, w którym 3, 2, 1 toczą się walki byków. Ona się znajduje dokładnie po drugiej stronie. Ale fajne jest też to, że w Maladze jest takie miejsce, taki park, w którym jest mnóstwo palm, więc też was tam również zabierzemy, tak? O, idziemy. Dobra, zielone. Ten park jest tam po drugiej stronie, ale najpierw idziemy do tej Corridy, czy sprawdzimy, czy w ogóle tam się da wejść, bo podejrzewamy, że może być problem. Ogólnie powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że Malaga będzie takim przyjemnym miastem, bo jest naprawdę dużo przyrody tutaj, dużo palm, dużo zieleni, więc naprawdę bardzo fajnie wygląda. To nie będzie to. Nie. Tylko, że tu się kupuje bilety. Nie, tam jest wejście. Tam jest wejście, dobra. Chytry jest zakręcony jak murzyn w bambusie. No, a zresztą widzicie, że się kręci. To znaczy, że jest zakręcony. Dobra, idziemy. Malaga, tak jak powiedziałem, jest bardzo fajna, bardzo przyjemna. Naprawdę się pozytywnie zaskoczyłem, bo sądziłem, że to będzie taki, wiecie, no jest to beton, bo tu jest pełno budynków, ale jest też dużo zieleni. Palmy, widzicie, generalnie zaraz zobaczycie. Tak, taki słychać, prawda, na tych palmach. Zobaczcie Małpa teraz. na rowerze widzieliśmy. Teraz do góry patrzymy i jest po prostu palma za palmą, tak? Małpa na rowerze była. O, małpa na... No i
Widzieliśmy małpę na rowerce, jest w ogóle dziwne. Małpa w dreadach nauczyła się jeździć na rowerze, no wiesz co? Po prostu szok. Polsce Ale powiem tego wam nie co, ma. coś ciekawego jeszcze. Chodź na dżunglę. Widzieliśmy też również chomika, który jadł Burger Kinga w Burger Kingu, Ta, tak? chomik w okularach z pomalowanymi ustami. Jest korrida. Jest Ale korrida. wiesz co, wydaje mi się, że będzie... Zamknięci i otworzą tej koridy specjalnie dla nas, po to, żeby sobie chłopaki z petardy poszli i oglądać, tak? No właśnie, może jest jakieś takie otwarte z zamku, bo to jest, wiesz... Ale może To jest. jest narodowe rzecz, nie? Narodowa rzecz, tak. U nas na przykład narodowe stadiony są po prostu otwarte. No i to jest właśnie ten budyneczek, w którym toczą się walki byków, tak? Fajnie byłoby wejść do środka, zobaczyć jak to wygląda, no ale nie zawsze możemy mieć wszystko. Zobaczcie jaka fajna fontana, dosłownie na środku tego ronda. Robi wrażenie. Robi wrażenie, tak. Ten cały las palmowy, w sensie nie palmowy las, ale tak to wygląda, jakby to był las palmowy, tak? Nie zwracajcie na niego uwagi, bo ma coś z deklem. No idziemy tam do góry w każdym razie, zobaczymy, może się da coś nagrać, jakieś fajne ujęcia samego szczytu tam. A my idziemy dokładnie tamtą ścieżką do góry na sam szczyt. Tam jest zamek również, więc też wam go pokażemy. W związku z tym, że Chytry poszedł do kibla na dwójeczkę, to ja pomyślałem, że wejdę sobie wyżej i pooglądam tutaj tą miejską naturę. I tak jak już wspomnieliśmy, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Zobaczcie sobie z tamtej strony, co my tu mamy. Palmy dookoła wszędzie, taki park. I tutaj również macie różnego rodzaju palmy. A za chwilę idziemy na sam szczyt do tego zamku. Coś ta dwójeczka ci dosyć szybko poszła. No nie poszła, była taka kolejka do kibla, że szok. W związku z tym, że była duża kolejka, to coś mi się zdaje, że Chytry zrobi dwójeczkę w swoje spodnie dzisiaj. No ale Deszcz tam pada. to jest jego problem, nie mój. Zobaczcie jak to wszystko ciekawie wygląda z góry. Natura, Ciekawie, no. gdzie jest podstawa. Te palmy, to wszystko. Proszę bardzo. Taki park w centrum ruchliwego miasta to jest coś fajnego naprawdę. A tam z przodu, dokładnie tam, macie tą koridę, którą wcześniej pokazywaliśmy wam z dołu. A tu macie całą Malagę z góry. To oczywiście próbujemy jeszcze wejść wyżej. Idziemy na ten zameczek, do te ruiny zamku. To wam pokażemy. Powiem wam szczerze, że wchodzimy i wchodzimy do góry, a końca nie widać, więc wejście nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. Ale widoki są coraz fajniejsze, tylko szkoda, że nie ma słońca, bo by to wyglądało mega, gdyby to słońce się jednak pojawiło, ale widać, że raczej tak nie będzie. Chytry chciał zobaczyć, jak wygląda ta koryda w środku i chyba będziemy mieli okazję. Mamy, słuchajcie, według mojego zegarka 140 plus 30 na 170 metrów nad poziomem morza. Jolo. Ten piasek, który się mieści, ja wam spróbuję później w programie zoomować, ale nie, wejdziemy jeszcze wyżej. Wejdziemy jeszcze wyżej, to wam pokażemy. Bo tu jest taki fajny balkonik, macie go z przodu, więc spróbujemy z tego balkoniku zrobić wam zdjęcie, czy filmik, jak wygląda właśnie ta koryda w środku i ten piach, który tam się znajduje. Chytry bardzo chciał zobaczyć piasek w tym miejscu, gdzie te byki walczą i mówił, kurde, nie damy rady. Nie, damy radę, zobaczcie sobie sami. Widzicie korydę? Dokładnie tam na dole, że wam nie muszę pokazywać palcem. Tam jest piasek i to jest właśnie to miejsce, w którym byki walczą. Udało nam się wejść na sam szczyt tej góry, gdzie znajduje się ten zameczek. Powiem wam, wygląda to ciekawie z racji tego, że po drugiej stronie tej góry znajduje się oczywiście druga część miasta. A tu, żebyście mogli wejść do tego zameczku albo na ten zameczek, to trzeba zapłacić sobie przynajmniej 3,50, więc my nie wchodzimy, bo trzeba płacić, a chłopaki z petardy już są tak Oż. wyssani z kasy, O, że wiele nam nie zostało. Z tej strony, tak powiedziałem, jest druga część miasta i ona wygląda dokładnie tak. Także zdobyliśmy ten zamek. Nie do końca co prawda, bo już w portfelu wieje wiatr, ale mimo wszystko i tak jest nieźle, nie? Idziemy teraz na dół. Pokażemy wam jeszcze ten park z tymi roślinami, tymi palmami i idziemy dalej, prawdopodobnie już do samochodu. A jakbyście się chcieli zrelaksować w parku w Maladze, to proszę bardzo, tu macie pierwszą część. Nie patrzcie na niego oczywiście, tak mówiłem wcześniej, bo na chorych się nie patrzy, nie pokazuje palcami. A idziemy teraz na drugą stronę tej drogi i tam zobaczymy sobie drugą część tego parku. A to jest ciekawe, tu jest główna droga. tam też. I po drugiej stronie jest główna droga, A
A tutaj jest taki kawałek parku, który po prostu wygląda, jakbyście byli w jakimś egzotarium. Zobaczcie, naprawdę wygląda to ciekawie. Same palmy. Jakbyście chcieli sobie przyjechać tutaj, odpocząć trochę od tego hałasu, to jest po prostu idealne miejsce, tak? Zobaczcie, no nie moglibyście sobie tego inaczej wyobrazić. To jest po prostu takie typowe miejskie egzotarium. A tutaj zobaczcie, petarda, naprawdę. Zdziwiony jestem tą okolicznością, że tak wysoko, tak soczyście, wyraźnie tu jest. Dużo hałasu, no ale to miasta zadbali o to, żeby było logicznie dla wszystkich ludzi. Dokładnie, nie? Te palmy naprawdę wysokie, robią robotę. Tu coś w rodzaju takich bananowców, to nie są bananowce, chociaż mogą to być bananowce, tylko takie stare już i wyrosły po prostu takie wysokie, tak? Tutaj też macie pełno palm, tak? Powiem wam tak, ja generalnie nie widziałem nigdy wcześniej takiego parku za granicą, w jakimś egzotycznym kraju, który miałby takie coś właśnie, takiego tam miasto, które miałby taki wielki park, tak? Hetry, możesz powiedzieć wszystkim, gdzie teraz idziesz? Problem jest tego typu, że Chytrego złapała dwójka w samym środku dżungli miejskiej. Po prostu niesamowite, ale mam po prostu bekę z niego jak nic. Już mówiłem, mały figiel prawie się nie posrał w majtki. Patrzcie jak Wizard ląduje. O. Ale to jest w ogóle dziwne, powiem wam, bo ostatnio Wizard w ogóle nie lata. Te samoloty, które mają, to przeważnie są podmieniane na inne samoloty, tak jak u nas. Lecieliśmy z inną firmą tutaj, teraz lecimy znowu z inną firmą, ponieważ chyba nie mają tyle samolotów, bo są po, nie wiem, naprawach czy coś. A teraz jesteśmy w miejscu, w którym zaczęliśmy tak naprawdę 4 dni temu. Mercadona, proszę bardzo, tutaj żeśmy wchodzili. A to jest taki shopping center tutaj tak naprawdę w tym miejscu, niedaleko lotniska. A na sam koniec jeszcze idziemy z Chytrym poszukać magnesów, bo mamy magnesy z Gibraltaru, ale może byłoby fajnie mieć jakieś też magnesy. A nie mamy z Maroku, Malaki. czasu starczyło. No nie starczyło. Także, a były magnesy z Maroku, nie? Tylko że jakoś po prostu tutaj Chytry mnie gonił, żeby wyjść z tego miasta, bo był tak obsrany, że się w pale nie mieści. Ale dobra, powiem wam, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest kupa sklepów. One są wszystkie tak jakby na dworze. 3 takie fashion house'y połączone ze sobą. Ze sobą, tak. Tylko że fashion house jest w środku, a to jest tak jakby na zewnątrz wszystko. Taki, ale w koło, także... ale w koło, tak. I macie tak, jeden taki ogromny punkt, później przechodzisz przez drogę, drugi ogromny taki punkt, czyli wszędzie generalnie macie sklepy dookoła i różnego rodzaju takie plazy, nie? To mega fajna sprawa. Byliśmy w pierwszym, teraz jesteśmy w drugim. Dzień dobry. Teraz idziemy do tego trzeciego, ale magnesów w ogóle tutaj nie widać. I zobaczcie moi drodzy, tutaj mamy magnesy, tylko ciekawe po ile one są. 3 euro za każdy magnes. No dobrze. No i co? Bierzemy, nie? Mamy takie magnesiki, naprawdę bardzo fajne, 3 euracze za sztukę, więc nie wybrzydzamy, tylko bierzemy. No, umówmy się, no, wcześniej też widzieliśmy za 3, teraz są za 3, pewnie na lotnisku będzie za 5, więc lepiej wziąć tutaj, nie? Bo jest tego, powiem wam szczerze, więcej, jak wam powiedzieliśmy przed chwilą. Jedno jest tu, następne macie tam z przodu, następną taką plazę, tak? Z przodu macie następną i to się ciągnie naprawdę w 4 różnych kierunkach. Jak po gaciach się ciągnie co? Długie Dokładnie, szczególnie po twoich gaciach, wiesz, bo ostatnio się nie myłeś. No, ale nie ma za co. No, powiem wam, tutaj w tym miejscu fajnie pooglądać sobie lądujące samoloty. Idziemy teraz jeszcze do KFC na szybko i jedziemy już oddać samochód i potem na lotnisko. Dotarliśmy już z powrotem do naszej finalnej destynacji. Odkryj auto, proszę bardzo, Rent-A-Car. Firma, która naprawdę mega fajnie się zachowała i spełnia nasze oczekiwania. Także 4 dni, 3 kraje, 2 kontynenty zrobione. Bez żadnego szwanku. I poza tym, że mieliśmy akcydent z szybą, gdzie nam wpadł jakiś kamień. No to... Po godzinie otrzymania Tak. samochodu, więc taka sytuacja, ale jak mówimy, firma Odkryj Auto stanęła na wysokości zadania, tak naprawdę pomogła nam w tym, Daje podmieniliśmy radę, samochód, tak, wszystko. polecamy. Także polecamy tą firmę. Udostępnimy link pod spodem tego filmiku. Dokładnie, więc jeżeli chcecie sobie zabukować samochód, dokładnie w tym miejscu, w Maladze,
Zapraszamy. Nasi drodzy widzowie, zatrzymajmy się teraz na chwilę, bo mamy dla Was dodatkowy, ekskluzywny rabat 5% na rezerwację samochodu w firmie Odkryj Auto. Wystarczy tylko, że klikniecie sobie w nasz link, wchodzicie sobie na główną stronę Odkryj Auto i wpisując na przykład naszą ostatnią destynację, czyli Malagę, od 1 do 10 lipca szukaj pojazdu, zaznaczając sobie wygodną automatyczną skrzynię biegów i idąc do na przykład klasy Premium Automat, czyli BMW Seria 1, Audi A3, Cupra Leon, macie 15% rabat, czyli normalnie Odkryj Auto daje 10% rabat, a z naszym linkiem macie dodatkowe 5%, czyli razem 15% i płacicie w tym wypadku 413 euro. I teraz dla sprawdzenia tego wejdziemy sobie normalnie w Odkryj Auto przez normalną stronę i pokażemy Wam dokładnie jaka jest różnica, bo tam będzie dokładnie 10%, a nie 15%. Wchodzicie sobie w Odkryj Auto, wpisujecie sobie tą samą destynację, czyli Malaga, 1 lipca do 10 lipca, te same godziny, szukaj pojazdu, zaznaczacie sobie też automatyczną skrzynię biegu, żeby Wam było wygodnie i idziecie do tego samego samochodu, czyli klasa C Premium Automat i macie teraz tutaj 10% rabat. Razem płacicie 438 euro, czyli widzicie, że dodatkowe 5% tutaj w tym wypadku się sumuje przy każdej innej rezerwacji, którą będziecie chcieli zrobić. Jeżeli Odkryj Auto ma rabaty, to ten rabat 5% z naszego linku sumuje się z ich rabatem, macie dodatkową oszczędność. Także bukujcie z naszego linku, serdecznie zapraszamy. Yo! Oczywiście oni mają miejsca jeszcze 36 miejsc w Polsce, Teneryfa, Hiszpania, bodajże chyba 2 miejsca w Niemczech. Także jakbyście chcieli, zapraszamy. Naprawdę mega fajna obsługa, tak jestem zadowoleni, chłopaki super robotę robili. Także jeszcze raz dzięki. Naprawdę super. Kończymy temat, jedziemy na lotnisko zaraz. Jesteśmy już na lotnisku. Tutaj nas kolega z siedziby Odkryj Auto przywiózł, więc idziemy. Zrobimy Wam takie krótkie podsumowanie całej tej wyprawy zaraz i powiem Wam, co nam się podobało, co nam się nie podobało, o ile nam się coś nie podobało. Moi drodzy, za powrót do Polski. Yo! Witamy wszystkich bardzo serdecznie na podsumowanie naszej wyprawy 4 dni. 3 kraje, 2 kontynenty. Co możemy powiedzieć na temat tej wyprawy? Trzeba powiedzieć szczerze, że była mega intensywna. No tak, dużo było kroków, może troszeczkę mniej jazdy samochodem. 400 km żeśmy zrobili ogólnie z groszem tam, więc naprawdę nie było dużo jazdy, bo dystanse nie były ogromne. Ale w związku z tym, że byliśmy też po stronie marokańskiej, no to dlatego tam też żeśmy zrobili jakieś tam dystanse, ale już nie swoim samochodem, prawda? I tyle. Więc dobra, zacznijmy od początku. Główną atrakcją, którą po przylocie, to na pewno było, bym powiedział, odebranie samochodu. Nie to, że atrakcja, bo odebraliśmy samochód z firmy Odkryj Auto, która się tutaj spisała naprawdę na medal. Bardzo fajnie, mieliśmy oczywiście ten taki wypadek z szybą po godzinie odebrania samochodu, gdzie szyba nam po prostu pękła. Kliknij link pod spodem do Odkryj Auto. Fantastycznie obsłużyli nas w serwisie Assistance. Dokładnie. Mieliśmy pełne ubezpieczenie, chłopaki nam załatwili, więc to też fajne, więc warto je mieć w takich właśnie wypadkach, bo szyba w sumie kosztowała 400 euro. No, już została wymieniona w tym samochodzie, co prawda, więc, ale 400 euro, no, ale to naprawdę wielki szacun dla tej firmy, mega fajne chłopaki, mega fajna firma, więc polecamy jak najbardziej z całego serca, tak. To jest raz. Dwa, po pierwszym noclegu pojechaliśmy szybka akcja na Gibraltar, na Gibraltar, prawda? No. Zobaczyć sobie lotnisko, które jest jednym z najniebezpieczniejszych lotnisk na świecie. No, robiło wrażenie. Może nie jakieś duże, ale... No, ale robiło. Fajnie, bo w ogóle było kawał plastiku. Przejść przez lotnisko na drugą stronę, więc naprawdę ciekawa sytuacja, bo normalnie nie chodzicie po lotnisku na drugą stronę, bo tak się po prostu nie da, tak? Ogólnie samo wejście na szczyt tej góry gibraltarskiej. Jest to ciekawostka właśnie, nie? Bo możecie to zrobić wyciągiem. Jak wjedziecie wyciągiem w jedną stronę, to w zasadzie potem możecie zwiedzić wszystkie atrakcje w dół wchodząc. Dokładnie, tak. I tam trochę nas nabili butelkę, że... Trochę tak, bo wjazd na górę wyciągiem jest 19 bodajże funtów, bo tam się w funtach płaci, a wejście na piechotę kosztuje 18 funtów, ale macie możliwość pójścia na te wszystkie atrakcje, które tam są. Możesz sobie wjechać na górę, zwiedzić sobie ten punkt, zjechać na dół i kosztuje 19 euro. A jeżeli chcecie sobie pójść, pooglądać te małpy, czy tam być w tą naturą, które na Gibraltarze, na tej górze jest dosyć sporo, to musicie dodatkowo za to zapłacić 18 funtów. Czyli tak? 2 razy tyle co my.
Dokładnie. Mieliśmy z tymi małpami bardzo fajną przygodę. W tym okresie było bardzo, bardzo mało ludzi na tym Gibraltarze, uważam. No bardzo mało, tak. I było rzeźko, trochę czuliśmy się sami i to było fajne. To było fajne, dla tak. nas. Małpy nas zaskoczyły, mimo ostrzeżenia o znakach, które mówiły, że uwaga, niebezpieczne małpy, no to No generalnie były mieliśmy to... przyjazne dla nas. Mieliśmy to generalnie gdzieś, bo chcieliśmy spróbować faktycznie, czy to jest prawda, czy nie, ale dzięki temu, Tak. że żeśmy spróbowali, dowiedzieliśmy się, że te małpy są jednak przyjazne i nie zagrażają ludziom w ogóle, chyba że faktycznie ktoś tam ma jakiś problem. Macie to w naszych shortach i filmach. Dokładnie, więc wcześniej pewnie nie widzieliście, musimy tego opowiadać, tak? Więc zeszliśmy później na dół, także to by było taka, bym powiedział, główna nasza atrakcja. No i oczywiście naszą taką drugą główną atrakcją to oczywiście była Maroko. podróż do Maroka. No Maroko to po prostu była bajka, naprawdę. No zresztą widzieliście to w filmach, nie musimy tego jeszcze raz opowiadać, bo bez sensu, bo to co tak naprawdę teraz mówimy, to wy już widzieliście. No Tangen, No, mega duże miasto, Tanger, dosyć czyste. Dosyć czyste. Później górki Nowoczesne. nowoczesne, tak. Dużo jest rozwijających się budów i miasto się rozwija. O, Po prostu, to tak. jest fajne, że nie stoją w miejscu, się rozwijają. Kultura, poznaliśmy rodzinę, która naprawdę jest bardzo w porządku, też pewnie mieliście możliwość ich zobaczyć w naszych filmach. Syn, który pracuje dla wujka, oprowadził nas po głównych atrakcjach. Jego ojciec nas przywiózł godzinę drogi z Tangen do tej wioski, w której byliśmy, potem nas odwiózł. No po prostu Po drodze wracając zobaczyliśmy jeszcze farmę wielbłądów. Farma wielbłądów. Także pomyślmy, kto mógłby być na tyle skłonny, aby w Polsce tak, wiesz, chcąc samemu siebie pokazać chłopakom, kurde, niech jeszcze coś zobaczy, nie? Dokładnie, dokładnie. To było spoko. Spróbowaliśmy mega nieziemskiego jedzenia O, kurde, marokańskiego. Petarda, naprawdę petarda, nie? Porównując na przykład do gruzińskiego, które no, nie za bardzo wpadło nam w smak. No niestety nie. Akurat w tej miejscu, w którym byliśmy pierwszym. Tak tutaj nowe smaki, wiecie jak to jest z nowymi smakami, że próbujesz czegoś i na początku jest nie do końca wiesz, czy ci smakuje czy nie, a tu od razu ty, ale wypas, to jest bomba, No, nie? bomba, Od razu tak. wszystko smakowało i to chyba nie była kwestia tego, że byliśmy głodni, bo byliśmy, Pobyliśmy, tak. ale kwestia, bo w Gruzji też byliśmy głodni. No I nie siadło. kompletnie nie siadło, Nie no, siadło. ale w każdym razie, jeżeli chodzi o Maroko, my osobiście polecamy. Mnie się na przykład bardzo podobało w tym mieście, w Tangerze, gdzie mieliśmy możliwość po prostu poglądania tych lokalnych miejsc oczywiście. Nie każdy to był zadowolony, ale no bo chytry tutaj nie do końca, aczkolwiek ja później miałem- troszeczkę się no, Może kwestia podejścia. Ja No. akurat nie lubiłem, jak ktoś mnie zaczepia, do mnie podchodzi, bo jakieś mam tam swoje urojenia, ale to jest kwestia otwarcia się przy następnej wyprawie, na pewno będę bardziej otwarty. Mimo to dobiliśmy targu, kupiliśmy sobie chusty, Wszystko targując się z lokalcami. lokalsami To marokańskimi, jest fajnie, z 25 euro za chustę, za sztukę, za 20 euro, za 2 sztuki. Za 2 sztuki, to dokładnie, nie? Żeby Więc było spoko. fajnie, nie? Więc O, to są te czerwone chusty, o których mówimy, nie? dokładnie, tak, te czerwone chusty, ale to też pewnie widzieliście w No. filmie, nie? No i tak naprawdę dzisiaj mieliśmy, no wczoraj to już nic nie robili, bo padał deszcz, ale tak żeśmy jechali do tego miejsca naszej dostępnej destynacji, ale dzisiaj była fajna atrakcja, bo to Caminito del Rey naprawdę było fajne, plastikowe, ale mimo wszystko było naprawdę bardzo ciekawie, Plastik, więc nie plastik, ale polecamy. No, robotę zrobiło, nie? No, Sami najlepsze- zobaczcie, pewnie widzieliście. Najlepsze jest to, że tam trzeba sobie zabukować bilety wcześniej i dzisiaj spotkaliśmy taką parę Polaków, którzy chcieli tam właśnie pójść, nie mieli biletów i biletów. powiedzieli, bez biletów powiedzieli, że czy jest możliwość. My Jest mówimy, marzec. No jest marzec, a oni powiedzieli, że dopiero bilety są na maja, więc nie ma Do możliwości. końca maja już są zabukowane. Zabukowane są. No, więc po prostu poszli tam sprawdzić, może się akurat uda im wejść. A kiedy to bukowałeś? Ja bukowałem ze 2 miesiące temu. No, czyli w styczniu. W styczniu, a może nawet i w grudniu, nie pamiętam, więc Czyli warto wcześniej to zrobić. warto zrobić to wcześniej, nie? Bo to jest jednak taki obiekt, który jest bardzo, bardzo oblegany. Wyliczyliśmy solo, że tam za 400 osób przed nami było o godzinie 9:20. Tak, wyprzedziliśmy praktycznie wszystkich. Było super, więc tak naprawdę nie możemy powiedzieć nic złego na temat tej wyprawy, bo czasami powiemy, co nam się może podobało, co nam się nie podobało. Kompletnie nie było takiej jednej rzeczy, która by mi się nie podobała. Oprócz tego, że było troszeczkę za chłodno momentami. Okej, no to No. nie pływaliśmy. Nie pływaliśmy. A mieliśmy ochotę popływać. Dokładnie, nie? Nie było basenu. Nie było basenu, więc tak naprawdę był basen, ale była woda chłodna, więc nie kopaliśmy się, tak? Baseny były wszędzie, woda, dostęp do wody. No, także cała wyprawa mega fajna, mega super. Generalnie ja nie widzę nic tutaj, bym powiedział, nic co mi się nie podobało.
Nie mogę wam o tym powiedzieć, bo wszystko się podobało po prostu. W Ja się amerykańskim cieszyłem. pokoju było zimno, ale mieli tak grubą kołdę i łóżeczko przyjemne, żeśmy się pięknie, wyspali jak kurde, no dziki, nie, no. No, więc w każdym razie, jeżeli podobają wam się nasze filmy, to zostawcie subskrypcję, jeżeli tego nie zrobiliście jeszcze, zostawcie lajka pod filmem i oczywiście komentarz, to nam bardzo pomoże. A jeżeli chcecie pomóc nam w następnych wyprawach, to możecie zawsze Hamotujcie z Olarza, bo wygląda właśnie tak. Bo możecie nas tutaj wesprzeć na Patronite. Wspierajcie starą jagę z Patronite'a. Na Patronite, jeżeli macie taką możliwość, a chcielibyście, byłoby naprawdę super. Dobra, więc kończymy już dzisiaj. Mamy nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia podczas następnej wyprawy. Yo!